Piąty dzień na Camino był dla mnie momentem przełomowym. Zupełnie nie miałem ochoty nic nagrywać po drodze, ani siły, ani nastroju. To był ten dzień, w którym Camino mnie w końcu złamało, ale w tym dobrym sensie. Przestałem kombinować, jak coś ominąć, uprościć. Zrozumiałem, że trzeba po prostu jechać tą trasą, jaka jest, bez szukania skrótów. Wydawało się, że wybrałem łatwiejszą drogę, ale wpakowałem się w takie błoto, które w kilka sekund oblepiło mi opony, łańcuch, przerzutki. Dotarłem do Burgos przegrzany, ubłocony i totalnie wykończony. Ale coś się we mnie wtedy odblokowało. Dopiero później dowiedziałem się, że to początek płaskowyżu Meseta, tego, o którym mówią, że działa na głowę bardziej niż na nogi. I coś w tym chyba jest. Jesteśmy teraz w Burgos. Burgos to jest takie dość duże miasto, tutaj na szlaku naszym Santiago. Oj, dzisiaj był jakiś dzień kryzysowy. No i też i pogoda taka, że chciał nas złapać deszczyk po drodze. Tak trochę złapał, trochę nie złapał, bardziej tak pokropiło trochę, to wyjąłem kurtkę, to przestało kropić, to zdjąłem kurtkę, to zaczęło kropić znowu, to założyłem kurtkę. O Jezu, całą noc nie przespałem, bo jak tam ludzie zaczęli kaszlać, chodzić, to jak wstałem, to już nie mogłem usnąć do rana. O, i deszczyk zaczyna padać, więc nas zmoczy. Burgos to miasto, które zasługuje na osobny odcinek. Ma jedną z najpiękniejszych starówek na całym Camino Frances i katedrę, której nie da się zapomnieć. To właśnie tutaj zaczyna się etap refleksji. Miasto powstało w 1884 roku jako chrześcijańska twierdza w czasach rekonkwisty. Miasto miało strategiczne znaczenie w walce z Maurami. Burgos było przez wiele wieków stolicą Królestwa Kastylii i jednym z najważniejszych ośrodków politycznych średniowiecznej Hiszpanii. To tutaj znajduje się katedra Santa Maria, gotycki klejnot wpisany na listę UNESCO. Jej budowę rozpoczęto w 1221 roku, a zakończono dopiero w XVIII wieku. Przez wieki, jak i dziś, Burgos było ważnym przystankiem dla pielgrzymów, nie tylko z Hiszpanii, ale z całej Europy i świata. Wyjeżdżamy już z miasta Burgos, mamy przed sobą 8. etap naszej podróży. Teren dość płaski, jak na tam całą kolekcję wypraw. Natomiast taka ciekawostka, że tutaj w dzień od 12 godziny słońce pali przepiekielnie, a rano jest chłodno. Teraz jest 12 stopni. Burgos fajne miasto, fajne centrum. Poza centrum to takie sobie tak naprawdę nowe takie wszystko, ale centrum starodawne. No i trzeba przyznać, że oni mają świetnie opracowany system
ścieżek rowerowych. Naprawdę ścieżki rowerowe są wokół całego miasta. Burgos powoli zostaje za naszymi plecami. Krajobraz staje się coraz bardziej surowy, a przed nami rozpoczyna się droga przez płaskowyż Meseta. Coraz mniej wiosek, coraz więcej nieba. Na tym odcinku nie chodzi już o widoki, chodzi o rytm. Już wyjeżdżamy z miasta, już widzimy peregrinów, normalnie tłumy peregrinów. No tłumy może to nie są, ale sporo ich jest. O, krasiwa, da? O, i tak sobie ludzie chodzą. Buen camino. Chodzą sobie z małymi plecaczkami, z takimi dużymi chodzą plecaczkami. Ci z małymi plecakami to mają taki jakby przepak, taką usługę, która pozwala, zostawiają w jednym albergie albo hotelu plecak, piszą gdzie ma się znaleźć tego samego dnia i później taksówka albo jakaś poczta przyjeżdża i zabiera te wszystkie, zbiera po wszystkich albergach, hotelach te plecaki i rozwozi do następnego etapu. Dobra, ten to już wyciął, poszedł. Młody, zdrowy chłop, ma zapasy kalorii w sobie, więc daje. A tutaj już się u nas zaczyna gruntóweczka. Ta gruntóweczka tutaj to jest taki piasożwirek, pyłożwirek taki, biały przeważnie. A tutaj to jeszcze jest utwardzone. O, zaczęło się. To jest nasze Camino. Taki gravel typowy. Prawie 30 km. Będziemy po pierwszym etapie. Jak będziemy mieli siły i chęci, to pociśniemy jeszcze troszeczkę dalej do jakiegoś albergu, gdzie sobie będzie można zarezerwować jakiś pokój oddzielny, bo tak to się nie wysypiam. A, no i jeszcze w aptece jakąś melatoninkę chyba sobie kupię na sen. Właśnie Camino prowadzi przez takie malutkie miasteczka, wioseczki kamienne, średniowieczne, gdzie po drodze są przepiękne takie średniowieczne kościółki. I w ogóle jak wyglądają dzisiaj zdjęcia, to jest taka różnorodność terenu, taka różnorodność przyrody, terenu, obrazów, które się widzi, pejzaży. Czasami jest monotonia, czasami już masz tego dość wszystkiego. Chcesz to wszystko rzucić i co dalej? Mijaliśmy małe, charakterystyczne kamienne wsie z wodopojem w centrum i cieniem, który przyciąga jak magnes i można tam sobie spokojnie odpocząć. Ta droga staje się już niemal medytacyjna. Nie ma zakrętów, nie ma zgiełku, nie ma spektakularnych momentów.
Tutaj słyszysz własne myśli. Ludzie, którzy przeszli tę trasę pieszo, mówią, że to czas największego przewartościowania. Na rowerze czujesz to samo, tylko szybciej, ale równie intensywnie. Sporo tu odcinków gravelowych. Ubity shooter, który często potrafi się zmienić w piach. Do tego klasyczne drogi rolnicze, czasem nieoznaczone i bez cienia. Warto mieć porządny zapas wody, grubą warstwę kremu z filtrem. Słońce nad Mesetą nie zna litości. No już trzeba chyba przebrać. Już zaczyna być ciepło. Nagle, pośrodku niczego, pomiędzy polami schowane, pokazało się nam bardzo sympatyczne, malutkie miasteczko. Itero de la Vega, jedno z najmniejszych miasteczek na Camino. Na stałe mieszka tu około 150 osób. Znajdziesz tu jeden bar, jeden kościół, jeden plac i kilka albergę. No, przyjechaliśmy do takiego miasteczka, punktu końcowego planowanego naszego jednego etapu, ale chyba zaraz pociśniemy jeszcze następny. Bo się dobrze jedzie, bardzo fajnie się jedzie. Teraz sobie coś zjemy i dalej. O, takie mamy śniadanko. Tortilla z hamonczykiem, z serkiem, kawka, soczek. I w takim przemiłym miasteczku. Znów pośrodku niczego pojawiają się białe mury. To San Nicolás de Puente Fitero, ruiny dawnego klasztoru augustynianów z XII wieku. Kiedyś znajdował się tu szpital pielgrzymkowy, jeden z najstarszych na całym Camino. Niesamowite. Po prostu in the middle of the nowhere. Dziś w murach klasztoru działa albergę. Bez prądu, bez Wi-Fi, bez żadnych luksusów. Wolontariusze, często z Włoch, przyjmują tylko kilkanaście osób dziennie. Wspólny posiłek, wspólna modlitwa, mycie nóg. Wszystko odbywa się tu jak dawniej. To naprawdę działa. Ludzie wychodzą stąd odmienieni. Żałuję, że tu się nie zatrzymaliśmy. No tak, tu można jechać. Zacienione. Wspaniała droga. O, tam jest jakiś zamek. Ale chyba na niego nie wjadę. Tutaj droga Camino mi chyba na to pozwoli. Już się troszeczkę... Dzisiaj jest przełomowy dzień. Po prostu przestałem się gonić za sobą. Patrzeć na czas. Po prostu niech będzie jak będzie. Ile czasu mi to zajmie? Mam jeszcze dużo czasu. Droga od ruin klasztoru do Carrión de los Condes to jedna z bardziej pustych i spokojnych tras Camino. Jedziemy przez płaskie krajobrazy Mesety, równina aż po horyzont. Z jednej strony daje to wytchnienie od podjazdów, z drugiej może być wyzwaniem mentalnym. Mija się niewielkie miejscowości,
Na jednym z odcinków mijamy kanał Canal de Castilla z zachowanym kamiennym mostem i starym systemem śluz. Dojechałem. Bardzo fajne miasteczko. Malutkie, ale gwarne. Mnóstwo pielgrzymów. Jakaś impreza tutaj u miejscowych. Wszyscy pięknie ubrani odświętnie. Miejscowi na biało. Dziewczyny odwalone. Panowie pod krawatem. Normalnie coś pięknego. Teraz jadę do motelu. Do hostelu. Sława coś tam chyba зарезервував. Розповідь свою пригоду з очищення. Ні, говори. Це приватна історія. Ну скажи, ти розкажи. Та що, заїхав я в якусь маленьку капличку, закинув там донатик, тільки вийшов, ну і як тільки зайшов, щось почав кашляти. Можливо, пух, не знаю, тут багато цього пуху. Почав кашляти, почав від'їжджати, мені почало нудити, коротше, я зупинився, почав прям ригати неїстово, дуже сильно. Кілька хвилин, потім стало так дуже легко, я поїхав далі. От і все. Я потім зупинився, хотів пиво випити, пару ковтків зробив і взагалі не йде. Я подумав, що ну, поки шлях не дозволяє мені пити пиво. Зараз у Анджея спробую ковток. Може можна. Ну це правда, а тут на шляху бувають різні такі дивні випадки. І тут важко сказати, що це випадково. Hola, soy Edu. ¡Feliz Navidad! 31 de diciembre. ¡Fum, fum, fum! Jak z ciuczką. No, pan nas przegonił z ogródka, powiedział, że menu to możemy sobie zjeść wewnątrz, a tutaj to oddzielnie trzeba zamawiać. Bo menu jest zawsze trochę tańsze, więc teraz sobie będziemy zamawiać. Przynieśli nasze jedzonko. To tak wygląda. Pan Sławy. No, można się najeść. Całe takie menu tutaj kosztuje 20 euro. Po kolacji z pyszną goloneczką jeszcze tylko wizyta w sklepie z pamiątkami. No i później tylko odpoczynek przed kolejnym dniem. I dos aspre rosso. Aha, dos.